Front tej działki ma tylko 20 metrów szerokości. Mimo to udało się tutaj zbudować wygodny, parterowy dom. Zobaczcie, jak to się stało. Dom wyróżniają rekordowo niskie rachunki za ogrzewanie, o których już za chwilę opowiedzą mieszkańcy. Energooszczędny projekt Generodomy dopełnia minimalistyczna bryła. W budowie pomógł partner odcinka, firma Ruki Polska, dostawca systemu rynny ukrytej Siba Modern oraz wytrzymałej blachy na rąbek stojący widocznej na dachu. Co takiego było największym wyzwaniem, jeśli chodzi o tę realizację? Zwróć uwagę, że front tej działki jest bardzo wąski. On ma tylko 20 metrów szerokości. Długość tej działki wynosi 40 metrów. Inwestorzy zapragnęli zamieszkać w domu parterowym. Zaproponowaliśmy więc niestandardowe rozwiązanie, jakim jest równolegle ustawiony garaż do drogi. Dom został odsunięty od lewej strony granicy o 4 metry, tworząc bardzo kameralne, ładne wejście do wnętrza domu. Karolino, chodź, pokażę Ci strefę wejściową tego budynku. I jak widzisz, tutaj mamy właśnie odsunięty budynek o 4 metry, tworząc strefę wejścia do budynku ozdobioną pięknymi roślinami. Powierzchnia użytkowa domu to 140 m². Na tej przestrzeni udało się wygospodarować całkiem spore 3 sypialnie, 13-metrową kuchnię, przestronny salon, jest również miejsce na 2 łazienki i zaplecze techniczne. Duża wyspa kuchenna to miejsce, gdzie intuicyjnie kierują się wszyscy goście. To właśnie tutaj zwykle toczą się rozmowy. I zobaczcie, chociaż na pierwszy rzut oka tego nie widać, to w zabudowie meblowej kuchni jest ukryte wejście do spiżarni. To pomieszczenie to tylko 4 m², natomiast przestrzeń jest bardzo dobrze wykorzystana. Warto też zwrócić uwagę na detale. Zobaczcie, że blat wyspy to blat kompaktowy, bardzo cieniutki, który idealnie pasuje do nowoczesnego wnętrza. Nie trudno również zauważyć, że w tej przestrzeni dziennej mamy bardzo dużo okien, dokładnie 5 okien. Jedno z nich doświetla blat kuchenny. Tędy wychodzimy do ogródka ziołowego. Oczywiście mamy zapewnioną też świetną komunikację salonu z tarasem. Kolejne okno doświetla strefę wypoczynkową oraz jadalnianą. Budynek konstrukcji szkieletowej jest wybudowany z drewna. Jest to naturalny materiał, który tworzy w środku pewien zdrowy, naturalny mikroklimat. Powietrze jest filtrowane przez system rekuperacji z odzyskiem ciepła. Mamy tutaj pompę ciepła, która w okresie zimowym ogrzewa budynek, natomiast w okresie letnim za pomocą ogrzewania podłogowego możemy schładzać, regulując tą temperaturę również w gorące dni. Przede wszystkim chciałbym zdementować panującą opinię, że dom drewniany jest trudny do ogrzania i drogi w utrzymaniu. Jeżeli chodzi o koszty związane z ogrzaniem budynku i ciepłej wody użytkowej przy pomocy pompy ciepła, zużywamy około 2000 kWh na rok, co w połączeniu z fotowoltaiką kształtuje się na poziomie około 350 zł za energię elektryczną w ciągu roku. Do tego bardzo dobrym rozwiązaniem, które zastosowaliśmy przy naszym domu, jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, ponieważ tutaj też minimalizujemy koszty do jednokrotnego wywozu nieczystości w ciągu roku. Przy okazji oczyszczone ścieki wykorzystujemy do podlewania trawnika.
i całościowe koszty związane z utrzymaniem domu, łącznie z wymaganymi przeglądami urządzeń, to około 2500 zł na rok. Świetnym rozwiązaniem jest wyjście z kuchni na taras. Okno balkonowe daje możliwość tak naprawdę w 2-3 krokach znalezienia się w warzywniaku po to, aby zerwać sobie warzywa czy zioła niezbędne do przygotowania posiłku. Wszyscy zajmujemy się gotowaniem, mniej lub bardziej. Mąż nawet piecze chleb, od dawna jest to jego zamiłowanie. W codziennym gotowaniu sprawdza nam się 2,5-metrowa wyspa. Korzystamy z książek kucharskich, dlatego też znalazło się miejsce na wszystkie książki, które posiadamy, aby były dostępne w zasięgu ręki. Jest też ta czarna szafka, która chowa chyba wszystkie nasze kubki, które posiadamy w domu. Jest to dosyć wąska szafka, bo ma 20 cm szerokości i mieści wszystko to, co powinno być zamknięte i niewidoczne. Jednocześnie właścicielom zależało, żeby jednak ta strefa dostępna dla gości była oddzielona od ich strefy prywatnej. Stąd znalazły się tutaj drzwi wewnętrzne oddzielające te dwie części domu. Jednocześnie goście mogą korzystać z toalety, która znajduje się zaraz przy jadalni. Bardzo ważne było, aby znaleźć miejsce dla urządzeń, które ten dom ogrzewają i go wentylują, dlatego wygospodarowaliśmy pomieszczenie techniczne. Pomieszczenie to ma 8 m2, na co dzień jest użytkowane również nie tylko jako pomieszczenie techniczne, ale również jako pralnia. Generalnie w każdym pomieszczeniu dominuje naturalne drewno, deska dębowa. Kolorystyka naszych pomieszczeń jest dosyć spójna. Są to białe ściany, czarne dodatki. Meble zostały wykonane z naturalnych materiałów. Jest to fornir dębowy, plus właśnie elementy szarości, beżu, które są bardzo neutralne i dają taki efekt naturalnego klimatu domu. Od momentu wylania płyty fundamentowej do oddania budynku w stanie deweloperskim minęło 6 miesięcy. Bardzo często w naszych procesach budowlanych wykorzystujemy blachę na rąbek stojące ruki. Tutaj zastosowaliśmy blachę w kolorze grafitowym, która dopełnia pewien nowoczesny styl budynku. Chcieliśmy, aby bryła była zwarta, dlatego zadecydowaliśmy, aby ukryć rynnę pod elewacją i zastosowaliśmy system bezokopowego rynnowania. Witam Państwa w salonie sprzedaży pokryć dachowych Ruki. Chciałbym pokazać z bliska kilka ciekawostek związanych z najnowszymi rozwiązaniami w systemach rynnowych oferowanych przez firmę Ruki. Pierwszym jest system rynny ukrytej Siba Modern, gdzie tak jak w prezentowanym na filmie budynku, rynna wkomponowana jest w jego bryłę. Dzięki temu pozwala estetycznie połączyć dach bezokapowy z jego elewacją. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość równoległego montażu elementów maskujących względem okapu z jednoczesnym zachowaniem spadku na systemie rynnowym, co pozwala na bezpieczne ukrycie zarówno poziomych, jak i pionowych elementów systemu rynnowego. Wytrzymała konstrukcja haków rynny ukrytej pozwala na ograniczenie ich ilości na 1 metr bieżący rynny, co przekłada się na oszczędności dla inwestora. Haki w systemie montujemy co 80 cm. Natomiast jeżeli chcielibyście, aby Wasza rynna jednak była widoczna, to kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem jest system rynny głębokiej Sibatech od Ruki. Jest to rynna, która daje dwie możliwości. Pozwala na wybór frontu rynny w ramach jednego systemu. Oznacza to, że dla swojego domu możesz wybrać system rynnowy kwadratowy lub system rynnowy półokrągły. Dzięki temu w indywidualny sposób możecie dopracować estetykę Waszego domu. Nie trudno też zauważyć, że w tym budynku mamy okna dosłownie z każdej strony. To się zgadza. Przykładowo w samej strefie dziennej mamy aż 5 okien.
W sypialniach zastosowaliśmy okna do podłogi, aby uzyskać pewien porządek na fasadzie. Okna mają ekspozycję południowego zachodu, dzięki czemu w okresie zimowym bardzo dużo energii trafia do środka domu. Natomiast w okresie letnim musimy zawsze pamiętać o tym, aby budynek uchronić przed przegrzewaniem. Dlatego okna mają przesłony zewnętrzne w postaci żaluzji systemowych. Elewacja została pokryta deską szorstkopiłowaną, impregnowaną smołą drzewną. Dzięki temu elewacja pięknie się starzeje i uzyskujemy srebrzysto-szary kolor. Wiem też, że mieszkańcy są alergikami. Jakie tutaj rozwiązania służą ich zdrowiu? Warto dodać, że pyły unoszące się w powietrzu są zatrzymywane przez system filtrów w rekuperatorze, dostarczając tylko czyste powietrze. W domach z mechaniczną wentylacją, z zyskiem ciepła, bardzo ważne jest to, aby zachować szczelność powietrzną budynku. Oznacza to, że wszystkie przegrody muszą być bardzo dobrze posklejane. Zawsze sprawdzamy to poprzez test szczelności budynku na etapie budowy. Otrzymując od firmy, która wykonuje test, specjalny certyfikat gwarantujący szczelność powietrzną budynku. Dzięki temu, że przegrody, płyta fundamentowa oraz dach są ciepłe, dodatkowo szczelność powietrzna i zastosowane systemy, mamy pewność wówczas, że rachunki za ogrzewanie będą bardzo niskie. Dziękuję Wam za kolejne wspólne oglądanie domu i bardzo proszę, napiszcie w komentarzu, jak podoba Wam się ten układ domu, czy coś byście tutaj zmienili. Do zobaczenia!